afraid I'm of little help now. But before I did this, I made no use of it, but perhaps you. What afflicted me was incurable, but this town gave me hope. Their strange blood bought me time. I was most fortunate, unharmed by the plague of beasts. I can even die human. Hej, hej! Zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. W ostatnim odcinku zwiedziliśmy całe centralne Jarnam oraz próbowaliśmy porozmawiać z NPC-ami, którzy jednak nie chcieli z nami rozmawiać tak, jak sobie to wyobrażałam. Dlatego postanowiłam tu wrócić poza odcinkiem i akurat udało się od Gilberta zyskać jedną broń. Specjalna broń używana przez niektórych członków Kościoła Uzdrowienia wystrzeliwuje wrzące płomienie poprzez nasycone krwią kule z żywego srebra, będące specjalnym nośnikiem. Nie jest to zbyt skuteczna broń, ale czasem morze ognia doskonale się sprawdza. Zresztą bestiom z Jarnam przyda się siarczyste oczyszczenie. I tak, warto zwrócić uwagę, że właśnie to Gilbert dał nam rozpylacz płomieni. Ze względu na miejsce, do którego będziemy pomalutku zmierzać, spróbujmy jeszcze zajść do córki Gascoigna. Może i ona ma coś nowego nam do powiedzenia. Tak. Nie nagrywałam już od jakiegoś miesiąca, więc najprawdopodobniej zapomniałam, jak się gra w tą grę. Zmniejszyłam też głośność dźwięków, bo wydaje mi się, że były troszkę za głośne. Nie tędy. Oczywiście się zgubiłam. Nie szkodzi, zaraz trafimy do córki Gascoigne. Tak, przydałoby mi się trochę fiolek. Na razie nie ma chyba co na to liczyć. Biegniemy dalej. Niech sobie ten pies przejdzie. Pójdzie sobie czy nie? Chyba sobie pójdzie. Dobra. Brak odpowiedzi. Tu mamy jeszcze jedno miejsce, do którego córka Gascoigna mogła przejść. Dziś w ogóle nagrywam w pokoju z kotem, więc może być głośno, jeżeli się rozbudzi, bo na razie śpi. Zobaczymy, jak długo.
Zabiliśmy tego dzika, tą świnię i od niej dostaliśmy kolejny przedmiot. Dostaliśmy przedmiot, czerwona wstęga posłańca. Czerwona wstęga, dziwnie lubiana przez posłańców, soczysta, pełna czerwień, została pobrana z narządów jakiejś niefortunnej ofiary. Dosyć dziwny wybór, ale być może dla posłańców jest to rodzaj rytuału żałobnego. Czerwona wstążka należała do córki Gascoina, czyli ona zginęła idąc najprawdopodobniej do kaplicy Oedona. Chciała przejść kanałami i została zabita przez tą świnię. Dlatego po zabiciu świni dostajemy dropi z niej wstążka należąca do córki. To jest teraz w tym momencie przedmiot, który posłużyć może posłańcom. On tak naprawdę nic nie znaczy dla rozgrywki. Dobra, ja się cofnę do kaplicy Oedona i spotkamy się już na miejscu. Tak, jesteśmy w rewirze katedralnym. Przejdźmy się do Agaty. Zwróćcie uwagę na jej śmiech, ona jest taka jakby trochę szalona. Alive and well, are ya? This here is a safe place. Stay as long as you like. But next time you're out on a hunt, remember what I asked. If you find any sane survivors, tell them to seek shelter at Erdon Chapel. Because there's nothing to fear here. I know I shouldn't be asking you, but if you happen upon someone while hunting, tell them about this here Erdon Chapel. If they seem worth being told, that is. Oh, and I do sincerely hope they are. Jak zmieni się świat, rozwieje się ta iluzja, to Agata będzie wydawała się trochę normalniejsza. A staruszka dalej nie będzie chciała z nami rozmawiać. Tak. Ta babeczka z nami na razie nie będzie chciała rozmawiać, to się oczywiście zmieni w trakcie, jak rozwijemy iluzję. Teraz pójdziemy sobie chyba tutaj i spotkamy nowy rodzaj przeciwnika. Zwróćcie uwagę na jego twarz, na jego kolor skóry. Tak, on mnie tu zabił, zanim zaczęłam nagrywanie. A dał mi fiolkę. Ten przeciwnik to jest albo prawdziwy Ptumerian, albo jakiś daleki przodek Ptumerianów. I Ptumerianowie, którzy mieszkali pod Jarnam dawno temu, teraz służą Kościołowi Uzdrowienia. Dlatego mają szaty. I jeżeli zwiększy nam się wgląd, to będziemy mogli zobaczyć, że oni używają magii do walki również. Lećmy dalej. Tak dawno nie mówiłam do mikrofonu, że aż ciężko się skupić. Zazwyczaj kruki mają otoczaki. Może dlatego jest im tak ciężko się wznieść, skoro mają w brzuchach kamienie. O, to jest kolejny tropiciel i dał nam wiedzę szaleńca. Tu generalnie też po pewnym wydarzeniu pojawi się nowy przeciwnik, też rodzaj Ptumerianina. Jeszcze tu jest kruk. Przydałoby mi się więcej fiolek. Tak, z tej latarni, jeżeli byśmy mieli dużo wglądu, leciałyby nie ogniki, a może ogniki to się nazywa. Takie światła, które też by nam zabierały życie. Generalnie tych Ptumerian jest bardzo łatwo zestagerować.
Jak zresztą widzicie. Drewniana tarcza, za jej zdobycie, za zdobycie wszystkich broni jest trofka, natomiast sama tarcza jest bezużyteczna. Toporna drewniana tarcza używana przez masy, które powstały i dołączyły do łowów. Tropiciele zwykle nie używają tarcz, gdyż nie przydają się one zbytnio w starciu z siłą bestii. Są sympatyczne, ale powodują pasywność w walce. A jak już mówiłam dawno temu, Bloodborne zmusza nas poniekąd do agresywnej walki. Także tej tarczy nie będziemy używać, jest ona nam nieprzydatna. Jest jeszcze jedna tarcza w DLC i ona jest trochę lepsza, ale do tego oczywiście dojdziemy później. Tu na razie jest zamknięte. Tam jest, jak widzicie, tam jest dźwignia. Także tutaj na razie wszystko zrobiliśmy. Idziemy w drugą stronę i tak, tutaj najważniejsza była właśnie ta tarcza. Tu będą kolejni Ptumerianinowie, Ptumeriańczycy. Na nich bardzo dobrze można ćwiczyć parowanie. Przynajmniej teraz są dosyć łatwi, bo jak wgląd mamy dosyć wysoki, to oczywiście gra robi się trochę trudniejsza. Tu jest kolejny tropiciel, dał nam fiolkę z krwią. Tu, jeżeli byśmy mieli już teraz dużo wglądu, tu, mielibyśmy dużo wglądu, to moglibyśmy zobaczyć jednego z wielkich, amygdalę, i będziemy ją widzieli na stałe, jak już rozwiemy iluzję. Tutaj, jeżeli staniemy w tym miejscu dłużej, zresztą pokażę Wam, pojawia się właśnie taki rozbłysk. To jest amygdala, ona by nas tutaj, amygdala w sumie chyba powinnam mówić, ale będę mówiła amygdala. Amygdala by nas pochwyciła i przeniosła do DLC, natomiast teraz DLC byłoby dla nas za trudne. Przejdziemy do niego pod koniec gry. Dostaliśmy set. Jaki set? Ten set. Kapelusz noszony przez tropicieli, którzy uwielbiają etykietę. Niektórzy tropiciele skupiają się na formie, a najlepszym tego przykładem jest gwintowana laska. Dla nich etykieta, piękno i sprawiedliwość są istotą ludzkości. I to właśnie dzięki nim tropiciele zachowują swą tożsamość. W DLC głównym przeciwnikiem będzie tak naprawdę tropiciel. Tropiciele, którzy zostali przeniesieni tutaj ze względu na klątwę. O tym oczywiście opowiem, jak przyjdzie na to czas. O, posłuchajcie, słyszycie? To też jest chyba Ptumerian, a być może jest to wynalazek Huru. I ten przeciwnik ma na sobie dzwoneczek, co podejrzewam jest dosyć ważne dla mieszkańców tego miasta. Boże. Żeby oni po prostu słyszeli, że coś się zbliża. Nie chciałabym zginąć. Najlepiej go zachodzić od tyłu. Nie jest trudnym przeciwnikiem, ale zabiera dużo życia. Co on nam dał? No, odłamek krwawego kamienia zawsze dobrze. Coś tutaj. O, kolejny krwawy kamień. Dobra. Tak, pokażę Wam, co jest tam. Na razie nie możemy tam wejść.
musielibyśmy kupić emblemat. On oczywiście jest do kupienia we śnie tropiciela. Jeżeli mielibyśmy dużo wglądu i użyli tego emblematu, to tam jest dźwignia, to przy tej dźwigni pojawiliby się posłańcy i oni by nam tą bramę otworzyli. Natomiast emblemat kosztuje 10 000 i się teraz zastanawiam, bo możemy kupić ten emblemat i dzięki temu otworzymy wszystkie bramy prowadzące do górnego rewieru katedralnego i wtedy tu na dole pojawi się nam Eileen, ta tropicielka tropicieli, i da nam dodatkowy dialog. Możemy też wejść od tyłu jakby do tego miejsca. I nie wiem, czy tak nie zrobimy. Bo i tak tam, gdzie będziemy szli, to i tak musimy przejść. A echa są cenne, no nie? Bo dzięki echom oczywiście levelujemy. Także no, do przemyślenia. Dobra, jesteśmy w drugim miejscu, drugim ciekawym miejscu. Też postaram się zrobić to ostrożnie, żeby nie zginąć. Zauważył mnie. Dobra. Ale mi słabo idzie, słuchajcie, dawno nie grałam. Spróbujemy tego. Zajść od tyłu cicho. Tylko czy damy radę? Czy ten kruk nas nie rozproszy? Chodź. Dobra. Nie wiem dlaczego czasami ten brutalny atak nie wchodzi, pomimo że jakby dostaliśmy znak, że możemy go użyć. O, jeszcze się zablokowałam. Jestem w bardzo niefortunnym miejscu. Nawet nie wiedziałam, że tu można wejść. No i mnie zabił. O Boże, wrócę tutaj, jak już wszystko wyczyszczę, bo bez sensu. Tak, pokonałam tu wszystkich, tym razem poszło dużo łatwiej. Oczywiście tak jest zawsze, jak nie mówię. Tu mamy kolejnego tropiciela, on nam daje monokular.
No, oczywiście monokular nie jest nam za bardzo potrzebny. Mnie może bardziej pomoże, żeby wam pokazywać niektóre rzeczy. Tu jest ten most, który prowadził do Gascoigna. Natomiast stąd wyskoczyła na nas bestia kleryka. Tu też jest, nie powiedziałabym, że przeciwnik, ale będzie taki stworek, który też daje, z którego bardzo dużo dropi ulepszeń krwawych kamieni. Teraz nam ucieknie, zresztą jak widać. Gdy ten stworek nam ucieknie, to wystarczy przeładować grę. Ich będzie bardzo dużo w koszmarze, do którego oczywiście zejdziemy, choć jest to oczywiście opcjonalna lokacja. I tak jak wam mówiłam, to jest miejsce, z której wyskoczyła na nas bestia kleryka. A jest to też miejsce, które prowadzi bardzo blisko do archikatedry, gdzie czeka nas kolejny boss. I moim zdaniem to jest bardzo ciekawe, bo, widzicie, pojawił się. On nas nie atakuje. On będzie tylko uciekał i się zmyje, jeżeli go odpowiednio szybko nie zaatakujemy. To miejsce bardzo jest bliskie archikatedry, czyli pastor Amelia, która w tym momencie jeszcze jest człowiekiem, ale już zamienia się w bestię, zdecydowanie i bardzo dokładnie musiała słyszeć ten ryk. Zresztą my też słyszeliśmy ten ryk wchodząc po drabinie. No ja, gdybym wiedziała, że coś jest ze mną nie tak, że wszyscy moi koledzy pozmieniali się w bestie i gdybym usłyszała taki ryk, to bym się naprawdę bardzo, bardzo bała tego, co się ze mną będzie działo. I zresztą pastor Amelia będzie się modliła, jak ją zobaczymy. Może właśnie dlatego się modliła, że już słyszała, że jej kolega po fachu się zamienił w bestię i teraz kolej na nią. Kto wie, czy taki był zamiar. Nie wiem, czy za ten gem tak naprawdę nie dostajemy kolejnego trofeum, czy dopiero jak założymy w broni, bo oczywiście te gemy można wkładać w bronię i one nam dają różne statystyki. Tu są drzwi, które będą zamknięte przez całą grę i wielu graczy się zastanawiało, o co chodzi. Czy to się otworzy, jak zdobędziemy jakiś specjalny przedmiot, czy trzeba mieć ileś tam wglądu, żeby te drzwi otworzyć? No nie, te drzwi będą przed nami zamknięte przez całą grę, bez względu na to, co zrobimy. To miał być skrót od bestii kleryka tutaj. Zostało to ujawnione w wyciętym kontencie. Jeden gracz wykonał specjalne kroki, żeby zobaczyć, co jest po tych stronach, po następnej stronie tych drzwi. No i okazało się, że lądujemy przy bestii kleryka. Jest tutaj też dużo wonności, więc tutaj nie mogły przejść bestie. Ale jak słyszeliśmy w domu, w którym było tylu zarażonych, Kościół Uzdrowienia zamknął drogę
do archikatedry, do rewiru katedralnego. I Jarlamczycy musieli sobie sami radzić z tym, co się dzieje tam na dole. Zresztą tutaj też nie jest lepiej. Patrzcie, tutaj nikogo nie ma. Widzieliśmy pełno padłych tropicieli. Natomiast nie ma tu żywej duszy innej. Czyli tutaj też coś się złego podziało. No i mieliśmy bestię kleryka, która stąd wyskoczyła, prawda? O, dobra. Troszkę się pogubiłam. Tak, tutaj jest nasza kaplica Oedona. Oedon to też był jeden z wielkich i to był wielki, który nie miał postaci. Tak jak na przykład Amydale. Amydale będziemy widzieli. Ona będzie nawet naszym bossem. Tak, Oedon jest bez postaci. O, widzicie? Tu jest ten most Gascoina. I tak jak mówiłam, most został zamknięty przed Jarlamczykami, ale jak widzicie, kilku Jarlamczyków się przedostało. Nie ma ich dużo. Chodź tu. Nie ma ich dużo, ale jednak kilku ich jest. I takich obozów może będą 3. Natomiast to miejsce jest dosyć ważne. Patrzcie, ilu tutaj tropicieli padło. To jest tropiciel Czarnego Kościoła. Tu mi ciężko stwierdzić. To jest ważne miejsce. Ze względu na jednego NPC-a, którego spotkamy. Tam będziemy zaraz iść. Najpierw tutaj. Tutaj jest jakby, uznajmy, pułapka, bo ten pan będzie w nas strzelał i wypadną na nas 2 psy. Także ostrożnie. Teraz idziemy po tego pana. Tak. Tam na dole będzie nas czekał jeszcze jeden przeciwnik, ale otwórzmy sobie zejście do kolejnej ważnej lokacji. Tu jest kolejny tropiciel. Padły z wiedzą szaleńca. Po drugiej stronie nie ma nic. Dobra. Tam jest Albert. Albert stoi przy pewnym pomniku i się modli. Zwróćcie uwagę na jego oczy. You're a beast hunter, aren't you? I knew it. That's precisely how Albo I zaraz started wam out. pokażę. Oh, beg pardon. You may call me Alfred, protege of Master Ligurius, hunter of vile bloods. So, what say you? Our prey might differ, but we are hunters, the both of us. Why not cooperate and discuss the things we've learned? Oh, very good. Very good indeed. Take this to celebrate our acquaintance. O, ognisty papier nam się przyda tam, gdzie będziemy szli. I też na bossa. Beast hunting is a sacred practice. May the good blood guide your way. Tak, Alfred powiedział nam kilka ciekawych rzeczy i powie nam zaraz więcej.
On jest egzekutorem, o których to egzekutorach powiem więcej w Cainhurst. I on też ma tutaj z przodu znak tropiciela, snu tropiciela. Czyli nie jest takim zwykłym tropicielem jak... Kurczę, jak to powiedzieć? Jest kilka odłamów tropicieli i uznajmy, że ci prawdziwi tropiciele, ci od Germana, właśnie charakteryzowali się takim znakiem. Takim znakiem się charakteryzowali i mogli wchodzić w sen tropiciela. Inne odłamy tropicieli takich znaków nie mają, ale egzekutorzy, jak widać z przodu, szaty mają. Teraz Alfred modlił się do Logariusa, czyli jakby przewodnika egzekutorów, o których powiem później. I mówiłam, żebyście zwrócili uwagę na oczy. There must be oodles for us to share. Go on. Just tell me what piques your interest. Zaraz I bid you farewell. z It nim has been a porozmawiamy. pleasure. May the good blood guide your way. Tak, on mówi o dobrej krwi i mam wrażenie, że w całym Bloodborne mówi się o kilku rodzajach krwi. No tu mamy tą dobrą krew, która jak nazwa wskazuje jest dobrą krwią. Mamy podłą krew, czyli ludzi, których spotkamy w Cainhurst. Mamy popielatą krew, którą zobaczymy w Starym Jarnam, czyli tam, gdzie się teraz będziemy kierować, oraz mamy starą krew, czyli krew wielkich. Chcę wam teraz pokazać jego oczy. Kurczę. Mam nadzieję, że to będzie widać. No może nie do końca jest to widać, więc będziecie musieli mi uwierzyć na słowo. Jego źrenice wyglądają na takie trochę rozmyte, to znaczy, że Alfred jest zarażony. On się stanie w przyszłości bestią. Nie zamienia się w nią jeszcze, bo ma świętą misję, którą sobie założył. Chce dopełnić zadania męczennika Logariusa, czyli wybić królową podłokrwistych, którą spotkamy w Cainhurst. I jak wykona to zadanie, to popełni samobójstwo, żeby umrzeć jako człowiek, jako tropiciel, a nie jako bestia. Porozmawiajmy z There nim. must be Go on. As you know, the Healing Church is the fountainhead of blood healing. Well, I'm a simple hunter, quite unfamiliar with the ins and outs of the institution. But I have heard that the holy medium of blood healing is venerated in the main cathedral, and that councillors of the old church reside in the high stratum of the cathedral ward. If you seek blood healing, and the church is willing, you should pay them a visit. Tak, to już wiemy, że Kościół uzdrowienia leczył krwią i przez to, że leczył krwią, to Jarnam padło ofiarą plagi bestii. Alfred nam powiedział, że w archikatedrze jest czczone święte medium. I teraz zastanawiam się, czy chodzi tutaj o jednego z wielkich, którego spotkamy, czy o tak naprawdę Ludwika, o którym sobie później porozmawiamy. Porozmawiajmy też o Byrgenwerth. Byrgenwerth is an old place of learning, and the tomb of the gods, carved out below Yharnam, should be familiar to every hunter. Well, once a group of young Byrgenwerth scholars discovered a holy medium deep within the tomb. This led to the founding of the Healing Church and the establishment of blood healing. In this sense, everything sacred in Yharnam can be traced back to Byrgenwerth. But today, the college lies deep within a tangled wood, abandoned, and furthermore, the Healing Church, it's unclear how many of its scholars but only they know the password that
I bid you farewell. May the good blood. Tak, o Byrgenwerf oczywiście też sobie porozmawiamy, a może i też zacznę trochę o nim mówić w następnym odcinku. Jak na razie bardzo Wam dziękuję i zapraszam do dzielenia się swoimi ciekawostkami czy teoriami na temat tego świata.